Cześć, z tej strony Radek. W poprzednich dwóch filmach przedstawiłem Wam drogi do granicy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją i Czechami. Dziś przedstawię Wam drogi do granicy, jak i po drugiej stronie granicy z Niemcami. Natomiast pod koniec filmu będzie bonus. Do granicy z Niemcami doprowadzone są następujące drogi krajowe. Autostrada A4, droga krajowa nr 18, droga krajowa nr 12, 32, autostrada A2, droga krajowa nr 29, 22, 26, 13, autostrada A6, droga krajowa nr 10 oraz 93. Z tych dróg 4 z nich są lub będą autostradami dochodzącymi do granicy. Są to autostrada A4, która jest już budowana przez całą Polskę i prowadzi właśnie ze Zgorzelca przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów do granicy z Ukrainą. A4 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Jest to także, jak na razie, jedyna autostrada w Polsce, która prowadzi od jednej granicy do drugiej. Po niemieckiej stronie autostrada ma również numer 4. Prowadzi od granicy polsko-niemieckiej przez Drezno i Erfurt w okolice miasta Bad Hersfeld. Tam czwórka nie ma ciągłości. Pojawia się dopiero po okolicach miasta Wenden. Po autostradzie A4 w Polsce i czwórce w Niemczech poprowadzona jest droga międzynarodowa E40. Kolejna droga jest w budowie. Jest to autostrada A18, która prowadzi od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie do wsi Krzyżowa, gdzie A18 łączy się z A4. Kilkanaście lat temu została wybudowana jezdnia północna, a teraz trwa przebudowa jezdni południowej, która pamięta jeszcze czasy hitlerowskie. Oddanie A18 do ruchu nastąpi w przyszłym roku, natomiast od zeszłego roku w obie strony jeździmy już bardzo komfortowo po jezdni północnej i z wyjątkiem krótkiego fragmentu w obrębie przejścia granicznego nie musimy już w końcu używać zniszczonej przedwojennej nawierzchni. Po niemieckiej stronie jest to autostrada nr 15, która prowadzi w okolice miasta Lubenau-Spreewald. Tam autostrada nr 15 łączy się z autostradą nr 13, która prowadzi do Berlina. Po autostradzie A18 w Polsce oraz 13 i 15 w Niemczech poprowadzona jest droga międzynarodowa E36. I tu ciekawostka, droga E36 nie kończy się, tak jak zapewne wielu z Was uważa, we wsi Krzyżowa na połączeniu z drogą E40, tylko w Legnicy. Jednak nie wiem i nie umiem powiedzieć, czemu tak jest. Kolejna autostrada to A2. Jest już budowana prawie od granicy polsko-niemieckiej w Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę do Kałuszyna. Przy samej granicy droga na długości 3800 metrów nie ma statusu autostrady. Jest to droga krajowa nr 2. Posiada jednak 2 pasy ruchu w każdą stronę oraz węzeł drogowy. Przebudowa do pełnego statusu autostrady ma nastąpić do roku 2030. Ciekawostka dotycząca tego odcinka jest taka, że nie warto jechać tą drogą z Polski do Niemiec w poniedziałek rano. Właściwie zawsze wtedy jest korek. Jest to spowodowane tym, iż ciężarówki nie mogą poruszać się po niemieckich autostradach w każdą niedzielę od północy do godziny 22. Więc w poniedziałek rano, jak wszyscy wstają, to jest w okolicy Świecka na dwójce ogromny korek. To, co teraz widzicie, to przejazd przez byłe przejście graniczne w Świecku. Nadal jedzie się tutaj takim zygzakiem. W momencie, gdy droga numer 2 stanie się autostradą A2, to ten zawijazd zostanie zlikwidowany. Zaraz za byłym przejściem jest most nad Odrą, gdzie jest granica Polski z Niemcami. Po niemieckiej stronie autostrada ma numer 12. Prowadzi od granicy do berlińskiego Ringu. Tam zmienia numer na 10, a następnie na 2. W śladzie autostrady A2 w Polsce oraz 12, 10 i 2 w Niemczech poprowadzona jest droga międzynarodowa E30.
która prowadzi z Cork w Irlandii przez zachodnią i środkową Europę do Rosji. W północnej części granicy zachodniej mamy autostradę A6, która wraz z drogą ekspresową S6 w przyszłości połączy Trójmiasto przez Słupsk, Koszalin, Szczecin z granicą. Po naszej stronie wybudowana jest już autostrada A6 i S6 od granicy do Koszalina. Dalsze odcinki są albo w budowie, albo w przygotowaniu. W okolicy Szczecina autostrada A6 i droga ekspresowa S6 idą wspólnym śladem z drogą ekspresową S3, która prowadzi z północy na południe kraju. Po stronie niemieckiej istnieje autostrada nr 11, która prowadzi do Berlina. Po obu drogach, po naszej i niemieckiej stronie, poprowadzona jest droga międzynarodowa E28. Na koniec, jako bonus dla tych, co dotrwali do końca, informacje na temat dróg w Szwecji, do których możemy dopłynąć promami. Do Świnoujścia w roku 2024 doprowadzona zostanie droga ekspresowa S3, która będzie prowadziła z południa kraju. Wtedy też cała S3 będzie gotowa. Ze Świnoujścia kursują promy do Szwecji, do miast Trelleborg oraz Ystad. Z Trelleborga do Malmö istnieje dwujezdniowa droga E6. Jest to bardzo wygodna i bezpieczna droga. Natomiast z Ystad również do Malmö poprowadzona jest droga E65, czyli ta sama co po naszej stronie. Droga pomiędzy Ystad i Malmö występuje w kilku przykrojach. Czasem jest to droga jednojezdniowa, ale czteropasowa, innym razem w przekroju 2+1, natomiast najbliżej Malmö ma przekrój dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Natomiast jeśli ktoś chce jechać z Ystad w kierunku północnym, to musi wybrać drogę krajową nr 19. Jest to droga, która wygląda tak samo jak nasze krajówki. Do Szwecji możemy również wybrać się z Gdyni i Gdańska. Z Gdyni pływa prom do miasta Karlskrona. Do Gdyni w Polsce doprowadzona jest od strony południowej droga ekspresowa S6, z której możemy pojechać na południe albo A1 w stronę Łodzi lub drogą ekspresową S7 w stronę Warszawy. Natomiast z Karlskrony możemy pojechać autem po drodze E22 albo na zachód w stronę Malmö, albo na północ w stronę Sztokholmu. Droga w kierunku Malmö jest prawie na całej długości autostradą. Natomiast do Sztokholmu poruszamy się po drodze o przekroju 2+1. Drogi o przekroju 2+1 są bardzo popularne w Szwecji. Z Gdańska natomiast możemy dopłynąć promem również do Szwecji do miasta Nynäshamn. Z miasta tego istnieje autostrada nr 73 do Sztokholmu. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.